W dzisiejszym filmie sprawdziliśmy te 6 kebabów, właściwie 5,5. Dlaczego 5,5? Dowiecie się za chwilę. No to... Witajcie w mieście słynnego paprykarzu. Każdy go jadł, ale nikt nie wie, z czego jest zrobiony. Klubu piłkarskiego Pogoń, który gra tak, że serca kibiców biją mocniej niż bęben na stadionie. No i Krzysztofa Jarzyny, szefa wszystkich szefów. Człowieka, który w poranku Kojota zrobił więcej dla rozpoznawalności tego miasta niż wszystkie przewodniki razem wzięte. Sprawdzimy dzisiaj, jak to nadmorskie miasto karmi kebabami, ale konkretnie tymi hypowanymi na spółdzielczych mediach. Wita Was z Szczecin. Tak więc jeśli jesteś lokalsem, który zgłodniał albo wpadłeś do miasta tylko na chwilę, to zaraz sprawdzimy, które najgorsze opinie o 6 kebiksach są prawdziwe. Dopóki pełna troski o nasze wrażliwe umysły Unia Europejska nie zbanowała TikToka, zobaczmy, które kebaby wyskoczyły nam jako pierwsze. Kebab z TikToka? Czy będę nim najedzony? Szczecin, lokal kebaby. Kolejka w środku, trzeba czekać na zewnątrz. Gemizeta w bułce? Bułeczkę gemuza, bułkę z pańskiej czy klasycznej? Pańskiej. Pańskiej. Powiększamy porcję mięsa, czy standardowa? Nie, standardowa. I jakie mięso? I mięso Kurczaki wołowo-baranie? Może wołowo będziesz powiększyć. Na wynos, na wynos. Na wynos, okej. z podwójnym serem feta. Dobra. Piłkarz będzie dzwonił po odbiór zamówienia. Mamy. Idziemy do naszego testobusa przetestować, co nam dali. Trzymaj. Fajnie zapakowany, nie rozlatuje się w ogóle. Ale pachnie. Tak? Mój jeszcze nie. Nie? Jaki ładny, poprzypalany. Ale taki w miarę miękki. Ile folii dali? O, dali podwójny ser. Tak? Ja już jestem szczęśliwa. Natalka bardzo lubi podwójny ser. Ona zawsze o to prosi. Czasami to jest w ogóle ignorowane, więc to jest trochę takie dziwne. Szczególnie, że na Paragonie nie ma nabitego podwójnego sera. W związku z tym ona się zawsze przejmuje, że nie będzie miała sera i zawsze mi płacze i marudzi, ale dzisiaj, jak widać, podwójny ser jest. Najbardziej mnie ciekawi, no wiadomo, po pierwsze smak, a po drugie ciekawi mnie, jak on w przekroju wygląda, czy tego mięsa jest po prostu dużo. Mój jest z sosem łagodnym, z mięsem Wołowo-baranim. wołowo-baranim. Mięso jest pyszne. Trochę takie żujące, ale ja lubię takie. No ale to jest też specyfika tego mięsa, nie? Taka, że ono takie musi No, być. sos jest łagodny, pani mówiła, że jest odrobinę czosnkowy. Ja prawie w ogóle nie czuję czosnku i to dla mnie dobrze, bo nie chciałam czosnkowego. Dużo gadasz, a jestem głodny. Próbuj. Mogę? Aż ładnie wygląda, nie? Ten lawasz poprzypalany. Bo są dwa do wyboru. Mniej chrupiący, ale jest bez mleka, tylko typowo mąka i sól i woda. A drugi jest z mlekiem, z dodatkiem mleka. Ja wziąłem tego bez mleka, ale następnym razem będzie z mlekiem. Uwaga, zaczynam. Trochę chłodnie. Lubię to w jedzeniu, jak każdy składnik jest osobno wyczuwalny. Chodzi mi o to, że czuć smak mięsa i sałatek i warzyw. Tak wiecie, że to nie jest taki jeden wielki miks. Taki nietypowy gastro kebab, że wszystko z wszystkim namieszane i tylko byleby się napchać, tylko że te smaki są takie osobno wyczuwalne. Napisane było na menu, że to prawdziwy ser feta i jest naprawdę bardzo dobry, jak ktoś lubi. Podwójna ilość naprawdę jest jak potrójna. Próbuję się dokopać do tych warzyw, bo mój kebab jest ten taki z warzywami No taki berliński, powiedzmy, gemüse, nie? berliński. Gemüse. Ja bardzo lubię. Ciekawe, jak to całkiem wygląda w przekroju, bo tutaj, nie wiem czy widzicie, jest mnóstwo warzyw i mięsa tak w sumie na boku bardziej. Ale mi kapie. Zapakuję sobie w żelazo i będę jadł. Ale fajny, taki lekko słony, naprawdę, ale też nie zasolony za mocno. Jest lekki, bo kiedyś jedliśmy tutaj kepsa, nie wiem jak twoje mięso, ale to mięso jest naprawdę, jest mieszane, więc to jest lekkie mięso, nie przeważa na przykład wołowina nad kurczakiem i tak dalej. Chociaż tego kurczaka, nie wiem, czułem go, ale nie widzę go w tej chwili. No, zobaczymy. Jeśli chodzi o te warzywka a la berlińskie, to muszę powiedzieć, że są, ja bym powiedziała, że bardzo tłuste i ciężkie. Jednak jest kurczak. Ja myślę, że tutaj tego mięsa to jest tak z 25-30%, reszta to jest wypełnienie, ale mamy ogóreczki, jakąś czerwoną kapustę. Czerwoną?
Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo smaczny kebab. Na pewno powyżej zwykłego poziomu takiego pierwszego, lepszego kebaba. Jest to znany kebab w Szczecinie i uważam, że wart grzechu, nawet wart poczekania w tej kolejce, która zazwyczaj tu jest. Dzisiaj nie jest za duża, tak 1-2 osoby i czekaliśmy dosłownie, nie wiem, na tego kebaba ile? 10 minut? Nawet chyba nie. Chyba nie, nawet. Bułka jest pyszna. A mogę w ogóle spróbować? Tak, cieniutka To dawaj. i chrupiąca. Naprawdę bardzo dobra. Ale zaraz ja zjem po swojemu, ugryzę i zobaczę, czy da się tak ogarnąć cały smak. Ale buła jest super. Uwielbiam ich bułkę. Znaczy wszystko tutaj mi smakuje. I mięso, jedno, drugie, trzecie. I smakuje mi bułka, smakuje mi lawasz. Warzywa są... Chyba nawet nie ugryzłeś warzyw. Ale wcześniej jadłem. To jest keps. Jak ktoś lubi ciężkiego kebaba. Takiego naprawdę, to nie że to jest jakiś zarzut. To jest bardzo smaczne, ale to jest takie mocne mięso. Soczyste oczywiście, ale i warzywa dodają takiej ciężkości. Także jak chcesz się najeść, to na pewno takiego w bułce, w sensie z warzywami i z mięsem wołowo-baranim. A mieszane mięso dużo lżej się je. Dużo więcej świeżych warzyw, no i sos jest przez całą długość, że tak powiem, tego lawaszu, nie wiem, tego kebaba i co chwilę jest pełen smak, dlatego lubię też w rolce. Jeszcze jedna rzecz, dla mnie za dużo warzyw. Jak ktoś lubi, super, ale nie bez powodu jest tak, że się zamawia kebaba na przykład z podwójnym mięsem, albo czasami ludzie zamawiają bez warzyw. Kebab to generalnie jest pieczywo i mięso. I sos. A warzywa to jest raczej taki zbędny dodatek. Krótkie podsumowanie. Bułka jest pyszna, cienka, chrupiąca. Mięso jest pyszne. Serfeta jest pyszny. Warzywa trochę za tłuste w porównaniu już do tego wszystkiego, co tutaj inne jest takie ciężkie. A jeśli chodzi o mnie i o mojego kebaba w lawaszu, to muszę powiedzieć, że lawasz przepyszny. Wszystko jest nienarzucające się. Czyli nie ma czegoś takiego, że wszystko się znajduje w kebabie, ale jesz właściwie tylko mięso. Albo za dużo bułki, albo same warzywa i w ogóle bez żadnego innego smaku. I ten mieszany sos, i warzywa, i no mięso przede wszystkim, nie? Bo tym jest kebab. I mięso jest przepyszne. Ocena? Od 0 do 5? Ocena myślę, że... Żegnamy niestandardowo smaczne kebaby, których ocenę znajdziecie pod koniec filmu, a w tej chwili do... No ten charakterystyczny głos atakował nas tylko jak wpisaliśmy kebaby Szczecin. Pokażę Ci dzisiaj legendarnego kepsa ze Szczecina, w którym mięso na kebab ścina robot. Jesteśmy dzisiaj przy słynnym kebabie Nawerny Chory, no i właśnie chcieliśmy zobaczyć tego robota, niestety nie działa, dlatego musimy sprawdzić opinię na temat tego miejsca, bo są bardzo różne, od strasznych po naprawdę super. Dobra kochani, coś czuję, że już jest nieźle. I pierwsze co widzę to na pewno to, że tego jest dużo, naprawdę dużo i tutaj mięsa się nie żałuje. Na pewno nie jest to kula, tylko przypieczone mięsko, które się pięknie na tych kijach opieka. Sosy zauważyłem, że są trochę gęste, ale bardzo smaczne. Bardzo dobre są sosy. I mięso ma bardzo dużo smaku. Mimo tego, że ja wzięłam kurczaka, ono, nie wiem, czym ono jest poprzekładane jakby takim czymś czerwonym, pomidorowym. Czekaj, pokażę na może. I to jest pyszne. Ono jest bardzo, bardzo doprawione, to mięso. I coś jak papryka, nie? Jakby papryka, marchewka. Fajnie to jest wymieszane wszystko, bo od razu czuć sosy, od razu mięso, od razu warzywa. Wiecie co, powiem wam tak. 27 zł to może nie jest najtaniej, ale ta porcja to jest, ja nie wiem, wygląda jak pocisk. Patrzcie jaką, nie wiem czy mam dużą głowę, ale patrzcie jak to wygląda przy mojej głowie. To są w ogóle, to jest porcja S. Czyli najmniejsza, tak. A jest nie do przejedzenia, jeśli chodzi o mięso i warzywa i sosy. Wszystkiego jest mnóstwo, ale jest naprawdę dobre. To nie jest jakieś takie wykwintne, że to nie jest takie, że jakby jakaś fantazja na temat kebaba w restauracji, czy jakieś takie wyjątkowe. Jest takie typowo, jak się kojarzy kebab, ale pyszne, bo nie brakuje smaku, bo wszystko jest doprawione. Taki idealny kebab, który jest po prostu kebabem. Kebabem, on nic nie udaje. No. To po prostu jest lawasz z mięsem, z sosami, z warzywami
i nie ma żadnej takiej złej rzeczy w tym. To po prostu jest fajne, dla zjaranego idealne. Jedyna wada w mojej opinii tego lokalu to jest ta odległość od centrum. Naprawdę to kawałek trzeba jechać. Ale jak już jesteśmy autem, to bez problemu bym tu zajechał jeszcze raz na to samo. Bułka jest normalna, bym powiedziała. To jest ten taki zwykły trójkąt. Tak, bułka normalna, ale wszystko inne, w sumie nie doszłam jeszcze do warzyw. I ja bym powiedziała, że za dużo tego sosu, bo po prostu, znowu muszę powiedzieć, coś o sobie, jestem fanką. Tak jak sera feta, o którym mówiłam w innych kebabach, tak i sosów. No ale tu jest tego aż tyle, że naprawdę szok, bardzo dużo. Nie narzekam, ale sporo. Moim zdaniem lokal powinien być bliżej centrum i w ogóle to by była rewelacja. Ale i tak jest pełno ludzi, którzy siedzą przy stolikach, ciągle zamawiają. No i bardzo szybko macie podane, praktycznie na bieżąco. Nie było żadnej kolejki, jest sobota, gdzie w centrum nie ma gdzie zaparkować, a tutaj po prostu sobie przyjeżdżacie i są ludzie i robią na bieżąco. Także jest bardzo szybko, bardzo dużo. Czy tanio, to dajcie mi znać. Czy 27 zł to jest tanio, ale to wiecie co? To jest młot, naprawdę, to jest duże. Mięso oprócz tych przypraw, czy tych warzywek ma też taki posmak trochę przypalenia. No, fajne jest. Jakby było z grilla takie, bardzo dobre. Ale to nie jest takie złe przypalenie, tylko jest takie, no wiecie, przypieczone po prostu mięso, bo ono jest cały czas świeżutkie. Naprawdę rolki są na bieżąco skrajane. Klasa. Pani była bardzo uprzejma, bardzo miła. Zresztą ten pan też. Lokal ma specyficzny klimat, to musicie wiedzieć. Takie, no taka kurde trochę Turcja, w sensie naprawdę muzyka, atmosfera, jest jeszcze zima, to wiecie, lekki dymek się unosi w środku, taki, czy to od opiekania mięsa, czy może od tej, od ogrzewania generalnie. Jeśli chodzi o zarzut, że brudno, no to tak, trzeba przyznać, że jak się popatrzy po podłodze, nie jest ona brudna, że się klei czy coś, tylko no jest bardzo dużo, tak na początku popatrzyłam, bardzo dużo leży tych resztek kebabów, ale potem dostałam tego kebaba do ręki i był tak obfity, że pierwsze co, wszystko mi powypadało na ziemię. No stąd się to bierze, że po prostu to wypada, tego jest mięsa tak dużo. Wydaje mi się, że to jest minus w plusie, plus w minusie. Plus w minusie. Ej, patrzcie, cały czas jest tu pełno mięsa, cały czas są warzywa. O! Właśnie poleciało. Naprawdę i sos. Przepyszne, przepyszne. Ej, werny chory broni się nieźle. Będę go zjadł. Ale przyznam, że im dłużej jem, tym trochę tych sosów już mam dość. To jest typowy kebab na gastrofazę dla studentów, żeby przyjść się najeść i po prostu leżeć i już więcej nie zjem kebaba przez rok. To jest właśnie taki gastro kebab też, ale nie robiony z pasztefiksu, tylko z normalnego mięsa nabijanego na kija. Dobra, warto tu przyjść i zamówcie najmniejszego, bo szkoda kasy na dużego. Zresztą nie wyobrażam sobie, jaki ten wielki miałby być. I zamówcie właśnie sobie tego małego, a my lecimy do kolejnego miejsca. Pamiętajcie, kochani, że kebaby, które sprawdzamy, muszą mieć koniecznie kraftowe mięso i nie może być to żadna kula pasztefiksu. Niektóre z tych kebabów, które będziemy ogarniać, mają napisane, że są to kebaby berlińskie. Mistrz książulo mówił, że jednak polskie kebaby nie bardzo mogą się równać do tych berlińskich. Byliśmy w Berlinie i jedliśmy te najsławniejsze kebaby i sprawdzimy, czy to jest możliwe, żeby Polacy robili takie same, bo ja uważam, że tak. Ten kebab nie jest tak za bardzo super popularny, ale wyskakuje mi jako jeden z pierwszych na TikToku, w związku z tym jesteśmy blisko i zaraz sprawdzimy, czy dobrze karmią i czy jest to w miarę berliński kebab. A może lepszy? W Szczecinie otworzył się nowy kebab. Granatowy food truck stoi przy ulicy Rajskiego. Okej, mamy co chcieliśmy, idziemy zaraz wam powiedzieć, jak to smakuje. Z tego food trucka mam rolkę z kurczakiem i wołowiną, czyli mieszane mięso i z sosem łagodnym ziołowym, berlińskim curry i mango habanero. Ja mam kebaba w bułce z kurczakiem, z dodatkowym serem feta i takimi samymi sosami. Podwójny ser musiał być. Czekaliśmy ile? 15 minut?
No, niecałe. Bardzo ciężko tu zaparkować, także jak możecie, to jest blisko centrum, więc jak możecie, przyjdźcie tu na piechotę albo przyjedźcie komunikacją. Ale dobra, nieważne, otwieramy to i wcinamy. Jest tak strasznie zimno, że po prostu trzeba jeść i spadać. Bardzo miła pani obsługuje a propos, nie? Tak, bardzo fajna. Kebab ma być w stylu berlińskim i z tego co widać jest, przynajmniej z wyglądu, mięsko. Fajne, przypalone, kruche. Tak a propos doświadczeń z, wiecie, z radością jedzenia i wydawania i to o tej porze roku słaba sprawa, bo jest zimno, po prostu jest zima. Jak będzie lato, przyjedziemy do Szczecina. Ty, ale masz ładnego. Dobra, ej, pokaż go. Wygląda całkiem inaczej, na przykład niż ten wczorajszy w ogóle. Ty masz kurczak? Ja mam mieszane, zaraz zobaczymy. Ale dobry. Tak? Ten sos, weź to spróbuj mojego w ogóle. Dobra, pierwsze będzie... Tym sosem curry. Ale No gdzie... nie wiem, gdzie jest mięso, to jest tak jakby po bokach, tak bardziej na dnie. No tu jest. Nie, pyszny. Ale sos jest pyszny. Ten sos curry, to jest mieszanina tych 3 sosów. Ej, ale piecze, nie? No. Nie, no mega. Sos curry polecamy. Trochę za mocny jest, żeby te inne było czuć, ale może za chwilę. Ale ostry. No. Teraz poczułam. Ej, a ja mam te warzywa tak bardziej na wierzchu niż Natalka i nie są w sosie, zaraz wam powiem jak smakują. Pycha. Świeżutkie. Naprawdę fajne. Uwaga, wgryzam się. Ostry nie napisali. Ja nie przepadam z ostrym, ale jest na tyle ostry, że zniosę i nie żałuję, bo naprawdę pyszny. Jakbym nie wzięła go, bo bym się dowiedziała, że ostry, to bym żałowała, że nie wzięłam, jakbym od ciebie na przykład spróbowała. Ja na razie poczułem same warzywa, sałatę, które są bardzo smaczne, ale mięska bardzo mało. Jaka dobra bułka. Spróbuj moje bułki. Moment. Na początku mam ciut za mało mięsa, ale poczekajcie, bo jeszcze jest kawałek do takiej pełni smaku. Próbuję swoją bułę, bo ja lubię. Świetnie przypieczona, naprawdę świetna. Jest naprawdę nieźle. Nie, to jest pyszny kebab, naprawdę. Mogliśmy wziąć te pieczątki. Proponowali nam pieczątki, nie? I nie wzięliśmy. Możecie wziąć kartkę na pieczątki. Po 10 kebabie 11 jest gratis. Także myślę, że jak ktoś tu mieszka, nie tylko w pobliżu, ale w całym Szczecinie, to na luziku może tu przychodzić i zbierać, bo no ja bym przyszedł na bank. Na szybko porównajmy go do tego z Wernychory. Wernychory daje wam tak od serca wszystkiego dużo. Troszeczkę sosów za dużo, ale okej. Jest tego dużo i się można tak nawpierniczać. Jest ilościowo i cenowo genialnie. Ale tutaj jest smak nieco bardziej wykwintny, bym powiedział. No jest na pewno też dużo mniej, ale to nie ma znaczenia. Tak, nie zawsze ilość znaczy jakość. Tutaj jest nieco mniejsza ilość, ale jest dobra jakość. Na Wernychory było dużo i jakościowo też było bardzo przyzwoicie. To muszę wam szczerze powiedzieć, że te kebaby na razie są... Każdy jest świetny w swojej kategorii. Zawsze biorę wołowinę, bo mi bardziej smakuje. Dzisiaj wziąłem z kurczakiem, który mniej i to jest pyszne. Ale szczerze, tak jak wszystkie poprzednie, też nie mogę przestać jeść. Naprawdę mi smakują bardzo. Jest sałata, drobno pokrojone, wszystkie ogórek. No przepyszne to jest. Nawet to połączenie tych warzyw jednych z drugimi. Obłęd, naprawdę pyszne. Na Wernychory cały kebab był taki sam. Co jest fajne, jak lubisz ciągle ten sam smak. A tutaj macie tak, że gdzie nie ugryziecie, to nowy smak dostajecie. Troszeczkę z przewagą na przykład sosu, trochę z przewagą pomidorów czy papryki. Tego tutaj. Trochę z przewagą mięsa, także daje radochę z jedzenia, bo co chwilę odkrywacie nowy smak w tym samym kebabie. Pojedz trochę mój, bo ja mam już dla mnie mam wrażenie, że nie wiesz, jakie to jest dobre. Ja twojego nie będę... Ja nie lubię jeść kebaba warstwami. Lubię kebaba jeść tak jak kanapkę, jak już wiecie pewnie.
Pycha pieczywo, pycha. Próbowałeś mięsa? Nie wiem. Nie ma go za dużo. No, mięsa nie ma dużo. Ale wzięliśmy małe, nie? No małe, ale... Misiu leci. No, kary to tak średnio słabe. Dobra, daj mi. Nie mogę powiedzieć, który lepszy. Na tę chwilę ten kebab wygrywa, przysięgam. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie. Jak nie, to dajcie znać. Ale jak próbowaliście tych wszystkich, których my, to ten na razie wygrywa. Przysięgam. Nie jest to jakaś wielka przewaga. Smakowo to jest chyba takie najbardziej odkrywcze, a nie standardowe to, czego się spodziewacie. Ej, zapraszam. Z tych dwóch wziąłbym w bułce drugi raz. A co na to nasi niezawodni recenzenci? Jeden z najsłabszych kebabów. Bułka zimna, mięso zimne, zalane sosem. Marchewka w plastrach, to trzeba mieć fantazję. Wszystko nijakie. Szkoda miejsca w żołądku. Zaskakująco smaczne ziemniaczki, ogórek, pomidory. Ten sos razem z tym klasa. Jest czym się najeść? No, jakbym jadła bułkę, to bym się najadła, ale w małym, jak ktoś chce się fest najeść, no to mały jest tego mięsa, moim zdaniem. No tutaj mięsa w porównaniu na przykład do Wernychory, no jest znacznie mniej. Ale to nie jest żadna wada. To jest po prostu tyle, ile trzeba. Warto, bo dostajecie nie tylko napchany brzuch, ale też fajowe smaki. Z tego całego zimna to zapomnieliśmy podsumować, tylko polecieliśmy od razu do kolejnej lokacji. Okej, pora kończyć tą recenzję kebabów w Szczecinie. Zostały nam jeszcze 3. Niestety od teraz nie będę ich recenzował z Natalką, bo... Dobra, sprawy osobiste. Kończymy tę recenzję dzisiaj, bo w Szczecinie w końcu miała być ładna pogoda, taka jak widzicie tutaj, ale niestety wyszło jak zwykle i jest ponuro. Nieważne, musimy to już skończyć, bo nie wiedziałem, na co się porywamy. Dotychczas robiliśmy filmy o jedzeniu, na przykład jak byliśmy w Mediolanie albo w Palermo. Znajdziecie je w opisie. To były filmy, wiecie, cały dzień jedzenia, chodzenia, różnych potraw, smakowania i to było ekstra. Podziwiam mistrza za to, że jest w stanie zjeść tyle kebabów w ciągu dnia i robić to co chwilę. Dla mnie to jest jakaś tragedia. Musiałbym chyba wziąć jakiś appetizer. W moim wieku to chyba raczej appetizer senior. Dzisiaj jako pierwszy czeka na nas American Burger and Kebab. Gdzieś mi na TikToku wskoczył. Mają dosyć dużo fajnych opinii, ale jeden negas był o tym, że... Wziąłem klasyczny kebab w bułce. Jest po prostu okropny. Kebab jest kwaśny i gorzki. Bułka jest twardym, nasączonym jakimkolwiek tłuszczem, co daje posmak starej masły. Nie polecam. Takie opinie interesują mnie najbardziej, więc zaraz się okaże, czy to prawda. Takiego kebaba jeszcze nie jedliście. Zobaczcie, ile jest opcji do wyboru. Mamy kraftowe mięso, płaty wołowo-baranie. Bułki wypiekamy według naszej receptury. A teraz dowiecie się, dlaczego w tytule było i pół kebaba ze Szczecina. Wow. Dzięki. Dziękujemy. Na razie. Przyjechałem tutaj, bo reklama była zacna. Roboty przy tym jest mnóstwo. No naprawdę, to jest wielowarstwowy kebab. W ciekawej bułce takiej są właściwie 2 płaty takiego pieczywka. Ale mam jedną nieścisłość, która no niestety nie zgadza się chyba z tym, co można na necie znaleźć. Że jaka to nieścisłość, za chwileczkę wam powiem. Ta jedna rzecz, o którą mi chodzi, to to, że w Google Maps mają menu, w którym jest napisane soczyste mięso wołowe z płatów mięsa. Znaczy ja wiem, że każde mięso jest robione z płatów, no bo z czego ma być robione? Ale to raczej jest mielonka. Patrzcie, mamy tutaj bekon. Fajny bekon. Ser cheddar i fajne warzywa razem z całymi kawałkami pomidora. Zobaczmy, jak to smakuje w całości. Nie jest napisane, że to jest jakieś kraftowe mięso i tak dalej, ale spodziewałem się, że jak jest napisane, że z płatów, no że będą płaty po prostu. Jak na kebona z mielonki, jest naprawdę super. No to kochani, prawda jest taka, że to nie jest kebab typowo kraftowy, chociaż jest w niego wkładane dużo serca. No niestety według mnie to jest pasztefix. Bułka jest naprawdę smaczna i nie jest nasączona starą masłą. Okej, to przed nami kebab Jalla. Podobno bardzo dobry, podobno najlepszy w Szczecinie. Takie opinie dostaliśmy na TikToku. Idziemy go sprawdzić, a później, no wiecie, ten, od którego wszystko się zaczęło. Już odjeżdżam, już.
Najlepszy kebab w Szczecinie, a może i w Polsce. Jalla Kebab wjechał na szczeciński rynek. Okej, dzięki, na razie. Hej. Dobra, zaraz go sprawdzamy. Czym to jest posypane z wierzchu? Wie ktoś, czym to jest posypane z wierzchu? Bo ładnie wygląda, jakaś papryka. Zaraz go sprawdzamy, tylko tym razem w samochodzie, bo ta pogoda w Szczecinie, jak miała być ładna, to niestety nie jest. Dobra, kochani, prawda jest taka, że jesteśmy w Jalla Kebab po raz drugi, bo poprzednie, jak tu przyjechałem sam, to wszystko nagrałem, ale niestety dźwięk mi się nie nagrał. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale się nie nagrał. Ale z chęcią przyjechałem nagrać to jeszcze raz, pomimo tego, że zajęło nam to pół godziny, żeby tu dojechać, ale warto, bo Jalla Kebab ostatnio dawał radę. Żeby był słabszy, na pewno bym nie przyjechał. Ale dzisiaj do pomocy zabrałem Natalkę. Ja pierwszy raz, ale mam z dżudżowym sosem. I testujemy razem, także nawet będzie lepiej, bo ostatnio był tylko jeden kebab, a dzisiaj będą dwa. Ty masz z mięsem jakim? Tylko wołowym, a ja mam mieszane. Kurczak i wołowe. A sos jaki masz? Ja mam Jalla, sos firmowy. Okej. Jalla sos firmowy, czyli sos ostry i łagodny chyba naraz, nie? Ale mam mega dobre mięso. Dobre jest, namówiłem ci. Ale mięso, samo Wiem, mięso wiem. jest przepyszne. Nigdy takiego w ogóle nie jadłam. Ale czemu jest przepyszne, bo co? Jak, tak przypalone jakby w jakimś słodkim czymś karmelizowane wręcz było. Nie jest na pewno, ale tak smakuje. A moje sosy to jest jakiś mango curry i musztardowo-miodowy. Dobra, wgryzam się, bo się nie mogę doczekać. Bułka wygląda zacnie, chociaż twoja jest jakaś mniejsza, nie? No bo ja mam małego, a ty też? Ja też mam małego. Nie no, tego nie widać na filmie, ale zobaczcie, ta bułka jest jakby taka węższa niż ta. Dobra, nie zabieram ci, bo Natalka jest taka głodna, że zaraz mnie zacznie bić. Mój sos jest też pyszny, ten różowy. Nie, ciężko naprawdę powiedzieć, jaki to smak, ale jest to jest mega bardzo, pyszny. bardzo ciekawy, zaskakująco ciekawy kebab. Opinie były takie, że się już zepsuło, że to kiedyś było dobre i teraz już nie jest. Nieprawda. Nieprawda. Znaczy, nieprawda to była ostatnio. Teraz się okaże, czy są powtarzalni w jakości. A, bo ja mam w ogóle ze świeżymi warzywami, a ty masz z tymi... Ja mam gemizę, czyli grillowane warzywa. Coś na kształt berlińskiego, nie? Przestaję gadać, muszę jeść. Naprawdę to jest smaczne. Oj. Bardzo pyszne. Zbat, mało sosu. Jest tak mało? pyszny, że chciałabym więcej, no. No bo też wzięłaś z jednym, nie? A ja wziąłem z dwoma, no to mój troszkę pływa. No, mogli dać więcej jak z jednym. No. Mięso jest pycha. Oczywiście nie ma mowy, żeby to był jakiś pasztefix albo coś takiego. Są płaty mięsa. No z kurczaka to wiadomo, że zazwyczaj są. Ale nawet ta wołowina to są normalnie płaty mięsa, a nie jakaś taka mielonka chamska. To w ogóle o czym my tu mówimy? Uważam, i to już po ostatnim jedzeniu, że to jest ścisła czołówka w Szczecinie, jeśli nie... Nie powiem. Jeszcze nie powiem, ocenię na końcu, jak zwykle. Ja uważam, że mięso jest najlepsze, jakie jadłam ever. No a warzywa pieczone, nie wiem, musiałabym od Ciebie spróbować. Zamienimy się na chwilę? Czekaj. Masz. Może mnie to nie bawi. Tylko Ty właśnie... A Ty nie jesz bułki? Tak, dlatego ja Ci dużo nie zjem. Ja zjem Ci Dobra. mięsko. To ja co, mam bułkę z warzywami jeść, tylko samą? No to weź sobie widelec i... Nie lubię jeść widelcem kebabów. Trzymaj i spróbuj po prostu tego mięsa z tym sosem, no bo... Okej. O, trafiło mi się warzywko pieczone, to zaraz testujemy. Pycha ten sos. No. Bardzo smacznie. No. Świeżo wyprana kurtka. Dobra, warzywki. A sos? Sos różowy lepszy. Warzywka bardzo dobre, ale mój werdykt jest taki, że mięso tu najlepsze, a warzywa najlepsze w bruderze. Mogliby się połączyć, to byłby kebab idealny. Oddaję Ci to, bo twój jest niedobry. Znaczy nie, że niedobry, tylko nie smakuje mi.
Jak ja wyglądam? W ogóle, jak ty cały wyglądasz. Co? Mówiłem wam, że jedzenie to jest radość, a nie tylko zapychanie brzucha. Czyli jem z zapałem, z emocjami. Powiem wam tak, nie wiem jak macie wy, ale ja uważam, że jak człowiek je kebaba, to się może ubrudzić. To tak samo jak niektórzy jedzą landrynki i tak robią takie... Bo to powietrze do tego słodkiego robi lepszy smak. To nie jest brak kultury, tylko sposób jedzenia. Nie lubię za dużo warzyw, ale te przynajmniej są świeżutkie, soczyste, więc nie ma problemu. Chociaż szczerze mówiąc, ja się do tych grillowanych jeszcze nie dorwałem. No, o te. Nie no, smaczne są. Tylko jest ich tak mało. Dużo rzeczy jest za mało, w sensie mięsa jest dużo. Powiedziałabym, że mięsa jest wystarczająco i naprawdę jest pyszne. Ale sosu było za mało, bo był tylko po wierzchu, zjadłem kilka widelców i nie ma. I warzyw, oprócz tej sałaty nawalonej w ilości maksymalnej, to też nawet tych świeżych było malutko. U mnie świeżych warzyw było dużo, a te grillowane są tylko tak sypnięte. Także no, to jest naprawdę pycha, ale niestety, bo wiecie, że chciałem znaleźć w Szczecinie coś bardzo podobne do Berlina i to jest podobne, ale niestety tam jest z większą ideą zrobiony ten kebab, żeby to wszystko było w całości, a nie, że w tym kebabie to wszystko się znajduje, co nie znaczy, że smakuje tak jak ten w Berlinie. Poszczególne rzeczy nie ustępują smakiem temu berlińskiemu, chodzi tylko o to, że ten berliński to jest idea. Wszystko jest nałożone jak trzeba, wypieczone jak trzeba, wymieszane jak trzeba w tym kebabie, a tutaj to wszystko jest też, tylko tak jakby ktoś po prostu poskładał do kupy te rzeczy. Jalla, jeżeli ciuteńkę dopracujecie, będziecie na pewno najlepsi. Przynajmniej z tych, które testowaliśmy w tym filmie oczywiście. W ogóle powiem wam, że się zrobiły takie czasy, że jak się tylko chce, to można zrobić naprawdę smaczne danie z kebaba. Nie musi być to typowy zapychacz. Może to być po prostu smaczna bułka, przepyszne mięso, super autorskie powiedziałbym sosy, no bo jednak każdy robi swoje. Świeżutkie warzywa do tego i nie ma problemu, jeśli chodzi o samo danie. Jedyny kłopot, jaki mam, to ciągle nie nakarmił mnie nikt w Szczecinie kebabem z radością. Gadaj se gadaj, a daj mi zjeść. No ale co znowu mi dajesz te resztki? Ja tylko jeszcze kawałątek. Kawałątek. Patrz, warzywa. Dopiero się dorwałem do warzyw, ona mi teraz je wyjada. No. Gdybym wiedziała, to bym też na pewno wzięła za 2 zł ten dodatek warzyw tych pieczonych, bo brakuje, bo tych surowych jakoś tak. Ja powiem tak, jakbym przyszła drugi raz, to po pierwsze na pewno bym przyszła, po drugie wzięłabym z mięsem wołowym, ze wszystkimi warzywami i takimi i z podwójnym sosem dżudżowym. Wracając do radości, nikt w Szczecinie nie dał mi radochy z tego, że kupuję kebaba. Nikt, ja nie wiem, może wam to jest niepotrzebne, może ja się czepiam, tylko chciałbym, żeby w Polsce dawano jeść z radością, żeby ktoś uwielbiał karmić ludzi, żeby ich też, wiecie, przyciągnął swoim charakterem, a nie tylko tym, że mamy dobre składniki. Bo w jedzeniu nie o to chodzi. Tak, to się karmi w stołówkach zakładowych. Albo kiedyś, no nie? Teraz to, jak się nazywają? W mlecznych barach można ewentualnie tak karmić, chociaż też nie widzę powodu. Można być równie miłym i, nie wiem, uśmiechniętym w mlecznym barze. Mam na myśli to, że nie rozumiem, dlaczego w Polsce jest smutno w kebabowniach, a na przykład, nie wiem, we Włoszech jest radośnie w takich lokalach, które sprzedają jedzenie. Nie rozumiem, dlaczego ze smakiem sprzedajemy też smutek zamiast radochę. To czepiam się, nie? Odjebało mi. Odjebało mi, nie wiadomo czego chcę, po prostu. Pojechał do Włoch i mu odjebało. Co dopiero jakbyś pojechał gdzieś dalej. A to dalej jest lepiej? Cieszę się, że nie nakręcaliśmy tych filmów w jeden dzień, bo to daje dużą radochę, jednak zjedzenie całego kebaba, a nie tylko, wiecie, ugryzienie kilka razy i powiedzenie na przykład, że no dobra, fajny. Jak całego zjadasz, to masz taką radość z jedzenia. Może to jest ta radość, której szukam, nie? I niepotrzebnie oczekuję jej od wydających.
Kochani, to przed Wami jeszcze Ramil, którego nagrałem już wcześniej. A ja Wam jeszcze tylko pokażę, jak wygląda nasz samochód po testach. Rodzice nas... Właśnie chciałem powiedzieć, że starzy nas wykończą za to, co robimy z ich samochodem. Mamo, tato... To nieprawda. Telewizja kłamie, pamiętajcie. Siema Szczecin, znowu tu raz z wami. Dzisiaj pokażę wam, jak nabijemy kurczaka z papryczką, gemusem. To dzisiaj w Ramilu wziąłem kebaba tureckiego, bo nie było berlińskiego. Tak trochę szukam tych berlińskich, żeby je porównać do Berlina, tak jak już przed chwilą mówiłem, ale wiecie co? Nie jesteśmy w Berlinie, to ten berliński nie musi być taki jak w Berlinie. Chociaż poprzednim razem, jak jedliśmy w Ramilu, to te warzywa były inne niż te w Berlinie. Podobne, grillowane, takie trochę przyduszone bardziej takie poddymione, ale równie smaczne. Kto zna Ramila, ten wie, że no generalnie jest to pewien level. Jedni go kochają, drudzy nienawidzą. Uważam, że mięso jest super, jeśli chodzi o wołowinę i o baraninę. Czasami piszą, że jest tłusta. No baranina musi być tłusta. Jak się robi tłusta i taka, wiecie, zjołczała wręcz, to znaczy, że jest za chłodna. Dzisiaj jest chłodno, więc to mięso jest, no, dosyć szybko stygnie. No sos musztardowy daje radę. Sos musztardowo-miodowy oczywiście. Naprawdę jest to smaczne. Mięso jest u góry, jest go dosyć dużo. Bardzo fajnie ten sos nie zabija smaku mięsa. No i są świeże warzywa. No jak mówię, nie było grillowanych dzisiaj akurat, ale będą. Mówili, że będą, tylko dzisiaj nie ma. Także się nawet cieszę, że wziąłem ten turecki, no bo berliński mieliśmy wcześniej. No i ta buła ich. Ta ich bułka, oni robią ją sami, to znaczy dla nich robią albo robią sami, nie wiem. Jak ktoś wie, niech da znać, ale generalnie to jest naprawdę bardzo przyzwoity poziom. Szkoda, że Ramile są dosyć daleko od ścisłego centrum Szczecina, ale w sumie spoko, bo uważam, że jak ktoś ich lubi, to i tak przyjedzie, bo to nie jest taki kebab typu, że jednorazówka, jak jesteś blisko, to zjesz, a jak nie, to nie. Myślę, że naprawdę bidy nie ma, to bardzo, bardzo fajny kebab. A ci, którzy się nie zgadzają, to niech powiedzą dlaczego, bo trochę im nie wierzę. W ogóle mam wrażenie, że mnóstwo ludzi w Polsce wystawia opinie, szczególnie na goglach, na zasadzie, wiecie, raczej konkurencji, że ktoś gdzieś tam mówi, weź napisz im złą opinię, żeby szli do mnie. Gdzieś słyszałem, że nie fajny kebab, ale to więc lepiej przyjechać gdzieś tam. Coś mi to pachnie nieuczciwą konkurencją. Czekajcie, bo się rozgadałem, a jeszcze bym coś zjadł, nie? Fajnie jest złożony, że można go jeść tak jak bułkę, jak kanapkę w sensie. A nie, że widelcem z góry trzeba mięso zjeść, a później ci zostają warzywa. Słuchajcie, kończę na dzisiaj, bo już mam potąd. Nie dam rady w siebie wcisnąć już więcej żadnego kebaba. Na pewno ominąłem jakieś istotne kepsy ze Szczecina. Mieszkamy w pobliżu, nie w samym Szczecinie. W związku z tym, jak coś jest jeszcze ważnego, to dajcie znać, chętnie to odwiedzimy. Może nie tak szybko, bo jednak wiecie, ile można jeść kebabów. Ale jak są jakieś takie istotne kebaby, to dajcie znać. Ja pierdolę, naprawdę już nie mogę. Na serio. Ale tosta bym zjadł. Lubię tosty. Zostawcie jakieś te bałagany, lajki, coś tam. Dziękuję Wam za to i sprawdzajcie playlisty u dołu pod filmem. Aha, jeszcze oceny tych kebabów, nie? Bo może czekacie. Okej, ale jeśli chodzi o ceny tych kebabów, to zabieram Was w jakieś ładne miejsce w Szczecinie, mimo że nie ma pogody. Kochani, to czas na ceny i oceny, no bo jak mówi stare przysłowie, nie ocenię książki po okładce, tylko kepsa po smaku. Ale żeby nie mieszać, to ocenimy mały, standardowy kebab w bułce. Zaczynamy oczywiście od pierwszego, czyli kebaby. Ciągle jest to oczywiście bardzo smaczny kebab z bardzo dobrymi składnikami i bardzo miłą obsługą, ale niestety, szczególnie w porównaniu do ceny, to uważam, że to danie jest, powiedzmy, trochę za mało postarane. Jest bardzo dobrze, ale w porównaniu do konkurencji mogłoby być trochę lepiej. Za to Wernychory z bardzo smacznym mięsem i bardzo miłą obsługą. Nawiasem mówiąc, to byli jedyni ludzie, którzy jak się później dowiedzieli, że nagrywamy, to w ogóle chcieli z nami porozmawiać. No to Wernychory zdobywał u nas specjalne wyróżnienie za to, że dają to jedzenie tak w dużej ilości i od serca.
Bruder kebab. Bruder kebab to jest ten kebab, który Natalkę urzekł najbardziej. Pytałem ją o to, czy gdyby miała wrócić do Szczecina na tylko jeden, który by to był, i to był właśnie Bruder. No i cena, jeśli chodzi właśnie o smak i jakość, powiedziałbym, że to jest wręcz okazja. No i moje pół kebaba, czyli bardzo mili ludzie z bardzo smacznym produktem i z bardzo ładnym miejscem, ale niestety nie biorą udziału w dzisiejszej ocenie, no z powodów, które już wcześniej wymieniłem. No ale życzę Wam wszystkiego najlepszego i na pewno się jeszcze spotkamy. I na koniec Jalla i Ramil. Generalnie uważam, że są to do siebie bardzo dwa podobne miejsca, bardzo mocno ze sobą konkurujące, tak myślę przynajmniej. Z tym, że obydwa te miejsca urzekły mnie wręcz swoją dobrą jakością, dobrym smakiem, oryginalnością i takim, wiecie, poczuciem, że to wszystko jest wręcz zadbane, jakby świeżo było otwarte. I do tej grupy dorzucam jeszcze Brudera, bo wszędzie było super smacznie i mam naprawdę duży kłopot, żeby wyłonić jednoznacznego zwycięzcę. W związku z tym pytanie do Was: gdyby przyjechał do Was gość do Szczecina na jeden dzień i mielibyście go zabrać na jednego kebaba, który by to był? I pamiętajcie, że możecie wybrać tylko jedno miejsce. A na koniec to proszę nie subskrybujcie naszego kanału, chyba że chcecie zobaczyć, jak jeździmy po różnych miastach, testujemy jedzenie. No ale jeśli jednak interesują Was nasze przygody, to pamiętajcie, żeby zobaczyć ten film i dzięki.